Cześć, zapraszam Was dzisiaj na bardzo wesołe i optymistycznie nastrajające ciasto z pszczółkami. Ciasto składa się z waniliowo-kakaowego biszkoptu, kremu waniliowego i delikatnego musu z brzoskwiń. A przygotowanie nie jest zbyt skomplikowane, biorąc pod uwagę efekt ostateczny. Zanim przejdziemy do przepisu, pamiętajcie jeszcze, aby zasubskrybować mój kanał i koniecznie dać łapkę w górę, jeśli tak jak ja uśmiechacie się za każdym razem, gdy spojrzycie na te pszczółki. A zaczynamy od biszkoptu. 3 białka ubijamy na sztywno, następnie dodajemy 80 g, czyli 1/3 szklanki cukru i kontynuujemy ubijanie jeszcze przez około 10 do 12 minut. Gdy piana jest gotowa, dodajemy 3 żółtka, chwilę mieszamy i odstawiamy mikser na bok. Dodam teraz 60 g, u mnie około pół szklanki mąki pszennej i wymieszam całość dokładnie. Następnie całe ciasto dzielę na pół. Do jednej części dodaję budyń waniliowy, do drugiej budyń czekoladowy i jeszcze dodatkowo 2 łyżki zimnej wody, aby zrównoważyć konsystencję. Gotowe ciasto przelewam do rękawów cukierniczych, ale równie dobrze możecie tutaj użyć zwykłych foliowych torebek, z tym, że powinny być one wykonane z nieco grubszej folii. Najlepsze będą takie do zamrażania bądź woreczki strunowe. Ciasto wykładam do blaszki o wymiarach 20 na 35 cm, robiąc paski po przekątnej na przemian. Taki biszkopt pieczemy w temperaturze 165 stopni Celsjusza przez około 20 do maksymalnie 30 minut. A na tacy mam 15 połówek brzoskwiń, które odłożyłam do dekoracji. Resztę brzoskwiń wrzucę do blendera, aby zrobić pióre. Zachowam też syrop, w którym były zanurzone, on przyda nam się na później. Dodam jeszcze tylko, że wykorzystałam tutaj 2 puszki brzoskwiń. Brzoskwinie miksuję i uzupełnię zalewą tak, aby w sumie mieć około 600-700 ml, czyli mniej więcej 2,5 szklanki. Przecier zagotowuję, następnie zdejmuję z ognia i dosypuję 2 galaretki brzoskwiniowe. Mieszam do ich całkowitego rozpuszczenia. Można również dodać trochę soku z cytryny, aby mus był bardziej wyrazisty w smaku. Czas na pszczółki. Moje brzoskwinie są już dokładnie odsączone, a do zrobienia dekoracji wykorzystam takie rożki wykonane z celofanu. Sposób ich przygotowania możecie zobaczyć na filmie, który teraz widzicie w prawym górnym rogu ekranu. Link do filmu znajdziecie również pod filmem w opisie. Do zrobienia dekoracji można również wykorzystać na przykład takie woreczki. Wystarczy, że napełnicie je czekoladą i odetniecie jeden rożek. Mam tutaj jeszcze 50 g ciemnej czekolady i odrobinę, dosłownie chyba 2 kostki białej. Ciemną czekoladą robię paski na ułożonych brzoskwiniach. A następnie dużą wykałaczką zrobię jeszcze oczy. I zostały nam jeszcze skrzydła. Do ich zrobienia używam płatków migdałów. - 10 g, czyli 2 łyżeczki żelatyny, namoczę w 3 łyżkach zimnej wody. Szklankę mleka zagotowuję w garnku. W drugiej szklance mleka rozmieszam budyń śmietankowy bądź waniliowy z cukrem, cukier waniliowy i 2 żółtka. Można to zrobić łyżką bądź rózgą, ja pomogłam sobie mikserem ręcznym. Do wymieszanych składników dolewamy gorące mleko, mieszamy i całość przelewamy znowu do garnka, zagotowujemy, a gdy już wyłączymy ogień, dodajemy namoczoną żelatynę i mieszamy, aż cała się rozpuści. Budyń studzimy. Gdy jest już zimny, zaczynamy ubijać pół litra śmietanki 36% dobrze schłodzonej. Tymi samymi łopatkami miksera miksujemy chwilę zimny budyń, następnie mieszamy go już ręcznie z bitą śmietaną, dodając najpierw około 1/3 ubitej śmietanki.
Upieczony biszkopt nasączamy syropem z brzoskwiń i wykładamy przygotowany krem, wyrównujemy lekko i możemy wylać wystudzony mus z brzoskwiń. Zanim mus zastygnie, układamy jeszcze pszczółki. Ciasto najlepiej zostawić w lodówce na całą noc, a później możemy już kosztować.